Uszanowanko, moi drodzy, w dzisiejszym materiale porozmawiamy o paleniskach koksowych. Skupię się na dwóch podstawowych paleniskach, palenisku koksowym oraz palenisku gazowym. Wspomnę tylko o piecu indukcyjnym, jednak z racji tego, że nie posiadam pieca indukcyjnego, nie będę omawiał tego szczegółowo. Wybór najlepszego paleniska zależy od naszych warunków pracy, zależy od dostępności paliwa oraz również od pracy, jakie będziemy wykonywać później. Palenisko koksowe. Podstawowym elementem paleniska koksowego jest kotlina. Najczęściej żeliwny odlew w formie misy z otworem na dnie. Otwór ten pełni funkcję dostarczenia powietrza z dmuchawy oraz również pełni funkcję zrzutu popiołu. Kotlina osadzona jest na blacie stalowym, którego wymiary zależą od potrzeb użytkownika. Dla wersji przenośnej wystarczy blat o wymiarach około 50 na 70 cm. Dla paleniska stacjonarnego można pozwolić sobie na znacznie większy. Grubość blachy powinna wynosić co najmniej 2 mm, przy czym warto wzmocnić kotlinę płaskownikami lub kątownikami. Blacha o grubości 3 do 5 mm będzie trwalsza, ale nie ma potrzeby stosowania jeszcze grubszej. Blat pełni ważne funkcje. Pozwala utrzymać zapas koksu lub węgla w pobliżu kotliny, ułatwić prace porządkowe, a także daje miejsce na odłożenie narzędzi czy detali czekających na nagrzanie. Często stosuje się boczne ścianki, które pomagają utrzymać kopczyk paliwa w jednym stabilnym miejscu. Do działania paleniska niezbędna jest dmuchawa elektryczna, na przykład od centralnego ogrzewania, albo ręczna. Istotne jest, aby miała możliwość regulacji siły nadmuchu oraz łącznik. Całość najlepiej ustawić na stabilnej konstrukcji w formie stołu na wysokości 70 cm, co zapewnia wygodę pracy. Warto też zastosować ścianki wokół blatu, tak by koks nie miał możliwości rozsypania się na boki. Narzędziami pomocniczymi, żeby utrzymać porządek w palenisku koksowym, będzie szufla, zagarniacz, tak żeby kontrolować, gdzie zsypujemy i w jakim kierunku przesuwamy nasze paliwo, oraz pogrzebacz. Jaki macie pogrzebacz, taki będzie. Czasami też po prostu pręcik przyda się na przykład do wyrzucenia żużlu albo przesunięcia niektórych fragmentów koksu. Paliwa. W palenisku koksowym można stosować różne paliwa. Koks. Jest to odgazowany węgiel pozbawiony zanieczyszczeń. Wymaga on stałego dopływu powietrza, a produktem ubocznym spalania jest żużel, który należy systematycznie usuwać, ponieważ blokuje dopływ powietrza. Węgiel drzewny. Węgiel drzewny do spalania wymaga mniejszej ilości powietrza. Wytwarza dużo popiołu, który roznosi się po całej kuźni, więc on stosunkowo będzie mocno brudził. W przypadku kuźni na otwartym powietrzu nie będzie to robiło bardzo dużego problemu. Jednak w przypadku palenia węglem drzewnym spala się dużo szybciej i wytwarza dodatkowe iskry. Zwykły węgiel kamienny nada się również, pali się dobrze, ale intensywnie dymi oraz brudzi otoczenie, a dodatkowo może mieć zanieczyszczenia, które właśnie przez podgrzanie będą przenikać nam do naszej struktury stali. Więc najlepszymi opcjami do rozpalania, do palenia w kotlinach koksowych czy węglowych jest koks, później węgiel drzewny. Czasami stosuje się technikę, gdzie do koksu dodaje się węgiel drzewny, tak żeby łatwiej było zapanować nad ogniem, nad żarem, który jest właśnie w kotlince.
Ale pamiętajcie cały czas o żużlu, ponieważ zapchanie dyszy z dopływem powietrza po prostu utrudni Wam w całości pracę w palenisku koksowym. Detale nagrzewane są punktowo, czyli dokładnie w miejscu, w którym znajdują się w żarze. Jest to zaleta, jeśli potrzebujemy nagrzać precyzyjnie fragment materiału. Należy jednak pamiętać, że przy zbyt silnym nadmuchu łatwo o przepalenie lub nawet stopienie elementu, jeśli pozostawimy go bez nadzoru. I zamiast takiego elementu uzyskamy coś takiego. Jednakże takie właśnie rozgrzewanie stali do bardzo wysokich temperatur może pozwolić nam do zgrzewania materiału dużo łatwiej. Jeżeli pozostawicie swoje palenisko koksowe tak, by żużlu wystąpiło czy wytworzyło się dużo, to będzie Wam bardzo ciężko na uzyskanie temperatury do zgrzewania stali. Paleniska gazowe. Palenisko gazowe ma formę zamkniętej komory grzewczej, najczęściej w postaci stalowej rury o grubych ściankach. Wnętrze wyłożone jest izolacją z wełny ceramicznej, czasem dodatkowo cegłami szamotowymi, zabezpieczonych specjalną zaprawą. Na dno zwykle układa się cegłę szamotową, która chroni izolację i stabilizuje elementy w trakcie jej pracy. Źródłem ciepła jest palnik gazowy, który może korzystać z naturalnego ciągu powietrza lub być wspomagany dodatkowym wentylatorem. Ważna jest regulacja ilości powietrza oraz ustawienia dyszy, co umożliwia uzyskanie prawidłowego spalania. Zasilanie stanowi propan, najczęściej w butli. Należy pamiętać, aby nie korzystać z butli przeznaczonych do wózków widłowych, ponieważ mają inny typ zaworu. Ta dysza wewnątrz jest ułożona na boku ścianki. Do regulowania ilości gazu potrzebujemy również reduktor. Ja w tym przypadku mam reduktor, który pokazuje mi ciśnienie butli oraz ciśnienie na wyjściu z reduktora. Regulujemy tym pokrętłem. W przypadku mojego pieca stabilną pracę uzyskuję w granicach około 0,5 bara do 0,8 bara. Jeżeli chciałbym w piecu gazowym zgrzewać coś, podnoszę ciśnienie na wyjściu reduktora do 1 bara. Tylko pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Przy ciągłej pracy na gazie butla na dole Wam zacznie zamarzać, co będzie powodowało, że ciśnienie w butli również może Wam się zmieniać. Dlatego podczas pracy na gazie, na propanie należy tą butlę ogrzewać. Ogrzewać można na kilka sposobów. Jednym z nich jest wstawienie butli do garnka dużego, wystarczającego dużego, kastę budowlaną, cokolwiek, co jest wypełnione wodą, którą możecie ogrzać. Możecie ją ogrzać poprzez wygrzanie elementów w piecu i wrzuceniu do tej wody. Ta woda podniesie swoją temperaturę, a wtedy podniesie również temperaturę butli. Możecie również zastosować grzałki, zwykłe grzałki, które się wrzuca do wody na 230. One też będą Wam podnosić temperaturę tej wody. Jednak pamiętajcie, ona będzie cały czas podnosić temperaturę, więc należy po jakimś czasie po prostu tą grzałkę wyłączyć. Innym jeszcze sposobem jest zakupienie takich kocy grzewczych, które się nakłada na butlę bezpośrednio. One, z tego co pamiętam, mają chyba regulację temperatury, czy tam pomiar temperatury, więc nie przegrzejemy butli. Dlatego do stabilnej pracy na gazie grzejemy butlę i kontrolujemy ciśnienie gazu zarówno w butli, jak i na wyjściu. Zasada działania w przeciwieństwie do paleniska koksowego, tutaj nagrzewany jest cały detal umieszczony w komorze. Dzięki regulacji dopływu gazu i powietrza można utrzymać stabilną temperaturę, co pozwala wypełnić piec
co pozwala wypełnić piec wieloma elementami i pracować bez ryzyka przepalenia. Zaletą paleniska gazowego jest czysta praca, brak popiołu i brak żużlu oraz stała, stabilna temperatura grzania. Wadą natomiast jest to, że cała ta konstrukcja po pewnym czasie nagrzewa się w całości, co działa jak duży grzejnik rozgrzany do bardzo wysokich temperatur. I w zamkniętych pomieszczeniach może Wam bardzo wysoko podnieść temperaturę całego warsztatu. Jak macie małe pomieszczenie, to małe pomieszczenie bardzo szybko się nagrzeje. W zimę może jest pewnym plusem, ale w lato może być trochę utrapieniem. Piece indukcyjne. W piecach indukcyjnych detal jest punktowo rozgrzewany tam, gdzie jest umieszczony w cewce. Jednak z racji tego, że nie posiadam takiego pieca, nie będę wchodził dalej w szczegóły. Podsumowując, palenisko koksowe tradycyjne daje możliwość nagrzania punktowego detali, jednakże wymaga troszeczkę obsługi i troszeczkę zaznajomienia się z jego pracą. Jednak po pewnym czasie człowiek dochodzi do wprawy i do perfekcji w tym, co robi. Gazowy za to czysta praca, stabilnie utrzymywana temperatura, możliwość pracy na wielu detalach jednocześnie, bez ryzyka przepalenia. Jednak cały piec gazowy nagrzewa się dość mocno, więc w małych kuźniach może to być troszeczkę problem. I nieważne, czy będziecie korzystać z pieca gazowego, czy z pieca koksowego, czy też indukcyjnego, pamiętajcie o zabezpieczeniu się zwykłym czujnikiem czadu oraz zadymienia. Czasami może Wam to naprawdę uratować życie, bo czy gazowe, czy koksowe, ono będzie spalać również tlen z Waszego pomieszczenia. W przypadku paleniska koksowego będziemy mieli odciąg, więc tutaj jesteśmy troszeczkę zabezpieczeni. Jednakże w przypadku paleniska gazowego może być to naprawdę wielki problem, bo nie każdy wtedy pamięta o tym, że stały dopływ powietrza powinien być w kuźni, tak żeby nie spalać tlenu z naszego pomieszczenia, z naszej kuźni. Możecie zakupić czujnik czadu, zamontować go odpowiednio w kuźni i być bezpieczni. Ale ostateczny wybór paleniska zależy od Waszych potrzeb, dostępności paliwa oraz charakteru pracy, który będziecie wykonywać. W kolejnych filmach postaramy się przygotować prowizoryczne palenisko koksowe na węgiel drzewny, tak, żeby zacząć już cokolwiek kuć. A na tą chwilę ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Zapraszam do kolejnych filmów. Zostawcie wpis w sekcji komentarzy ze słowem koks, tak żebym wiedział, kto dotrwał do tego momentu. A na tą chwilę trzymajcie się. Cześć!